Nowy bohater jest już z nami. No właśnie. Siemaneczko, z tej strony Anioł. Dziś przyjrzymy się nowemu legendarnemu bohaterowi. Oto Jon Bahorn. Pamiętajcie, że nie jest to pełnoprawny poradnik, a pierwsze wrażenie. Przyjrzymy się jego umiejętnościom, opowiemy sobie o talentach, opowiemy sobie o parach. Zdradzę wam swoje zdanie na jego temat. Wy również możecie swoje zdanie zamieścić, na przykład w komentarzu. Zobaczymy, kto ma lepszą intuicję co do bohaterów, więc zapraszam do tej zabawy. A skoro jesteśmy przy komentarzach, to zostaw łapkę w górę, suba jeśli jeszcze tego nie robisz. Jak zawsze dziękuję wszystkim wspierającym i przejdźmy do Bahorna. Może zaczniemy od początku. Żeby odblokować Bahorna, musimy wziąć udział w wydarzeniu Legendarny Bohater Bahorn. Całe wydarzenie polega tylko i wyłącznie na kupieniu go. Tutaj mamy pakiety Bahorna, jak to wygląda. Jeśli ktoś z was by się zastanawiał, tutaj jeszcze taka mała porada. Najpierw go sobie odblokujcie w tamtym wydarzeniu, bo jeśli sobie od razu kupicie dzienne pakiety z Bahornem, no to nie dostaniecie tutaj nic. Shen próbował tutaj wycackać Freda, ale no, Fred wycackał jego, także miejcie to z tyłu głowy. No i możecie zobaczyć, że Bahorn jest już tutaj właśnie w drugiej generacji w codziennej ofercie. Więc na 100% możemy być pewni, że Bahorna również będziemy mogli tutaj sobie wybrać w VIP-ie. No i będziemy mogli do niego użyć uniwersalnych tokenów. Także sprawa jest identyczna jak z Mu. A jeśli chcielibyście sobie ulepszyć Lilkę albo Hoska, no to już musicie tutaj ograniczyć się tylko i wyłącznie do tych tutaj skrzynek z VIP-a. Zobaczmy sobie jeszcze na początek umiejętność Bahorna, jak ona tutaj działa. Sama umiejętność wpadania w szał Bahorna jest naprawdę świetna. Jedyne, czego mi tutaj brakuje, to właśnie poparzenia, tak jak u Lilki, żebyśmy mogli korzystać na przykład z piekielnego płomienia, żeby otrzymywać dodatkowy bonus do ataku. Bahorn niestety nie może poparzyć wrogów, trudno. Zobaczmy więc, co on w ogóle robi, co on w ogóle potrafi. Umiejętność pierwsza, spaliny, zasięg ataku bardzo daleko, więc możemy go używać również w legionach magicznych. Ale oczywiście jest to postać uniwersalna, która nada się tak naprawdę do każdego rodzaju jednostek. Ponadto Bahorn lata, co jest jego kolejnym plusem, ale zobaczmy, czy ma jeszcze jakieś inne plusy. Jego umiejętność zadaje rozproszone obrażenia celowi i 2 legionom w pobliżu, na obszarze w kształcie łuku, współczynnik obrażeń 1000. Każdy trafiony legion zyskuje 30 punktów szału. Za każdy trafiony legion zyskujemy 30 punktów szału. Ogólnie jako umiejętność powiedziałbym, że jest to umiejętność całkiem dobra. Wiem, że może tutaj ten współczynnik nie jest jakiś zawrotny i że są to obrażenia rozproszone. O samych rozproszonych obrażeniach niedawno zrobiłem film, który polecam wam obejrzeć, jeśli nie znacie tematu. Natomiast sama umiejętność, z racji takiej, że jest to bohater z drugiej generacji, łączne obrażenia na 3 cele wynosiłyby 2100 współczynnika obrażeń. Dodatkowo jeszcze możemy zyskać 90 punktów szału, więc praktycznie 1 sekunda do przodu względem innych legionów, jeśli chodzi o używanie umiejętności wpadania w szał, co jest naprawdę dobre. Na same obrażenia na pewno są większe od obrażeń Bertranda, który ma tych obrażeń 1300, na przebudzeniu 1500. Tochar tych obrażeń również posiada 1500. Fregar posiada 600 obrażeń, więc jeśli chodzi o jednostki dystansowe, to umiejętność jest naprawdę spoko. Do piechoty powiedziałbym, że średnio, do kawalerii również średnio. Kawaleria na pewno zdecydowanie woli nawet obrażenia w pojedynczy cel, ale za to, żeby ten współczynnik obrażeń był jak największy, żebyśmy jak najszybciej tego wroga pokonali. Taleja, która jest z 3. generacji, również ma tych obrażeń jedynie 1600, więc pod tym względem Bahorn przebija nawet Taleję. Także samo wpadanie w szał Bahorna w porównaniu do innych bohaterów powiedziałbym, że jest naprawdę dobre. Ale zobaczmy, co Bahorn kryje w umiejętności drugiej. Mechaniczna armia. Legion Bahorna zyskuje 10% odporności na atak w terenie oraz legiony latające zyskują również 10% ataku oraz 20% prędkości marszu. Także w tej umiejętności jesteśmy już trochę skazani na jednostki latające, no bo bez jednostek latających tracimy 30% fajnych bonusów, a do gry tak naprawdę z jednostek latających nadają się tylko
dwa rodzaje jednostek. Jedną jednostką są orły u elfów, no i drugą jednostką są celestialki u ludzi. Więc zdecydowanie, żeby korzystać z tej umiejętności oraz z umiejętności wpadania w szał, powiedziałbym, że te dwie umiejętności są zdecydowanie pod ludzi, pod jednostki magiczne, pod latające jednostki magiczne. Bo bez jednostek latających mamy tylko 10% odporności na atak. Zobaczmy, co mamy w umiejętności trzeciej. Główny mechanik, umiejętność pasywna. Legion zyskuje 10% obrony. Jednostki piechoty zadają 15% więcej obrażeń od kontrataku. Jednostki kawalerii zadają 6% więcej obrażeń. Jednostki strzelców wyborowych zadają 20% więcej obrażeń od normalnego ataku. No i jednostki magiczne odnoszą 10% mniej obrażeń. Umiejętność bardzo rozbudowana, ale czy jest jakaś dobra? Powiedziałbym, że jest tutaj klasyczny przerost formy nad treścią. Ogólnie te umiejętności są spoko. Kontratak dla piechoty 15% naprawdę fajny, ale dwie poprzednie umiejętności z piechotą za bardzo nie działają. Chyba żebyśmy dostali krasnoludy z latającą piechotą, wtedy byśmy mogli wykorzystać w pełni umiejętność drugą. No bo póki co tylko jednostka piechoty nie ma swojego latającego odpowiednika. Jeśli chodzi o kawalerię, ten bonus nie jest jakiś wielki. Forondil dla przykładu, który jest również z drugiej generacji, ma tutaj 10% więcej zadawanych obrażeń. Także nie jest to najlepsza umiejętność dla kawalerii, są lepsi bohaterowie, ale jeśli nie macie bohaterów do kawalerii, to jak najbardziej można go tutaj gdzieś wrzucić. Choć powiedziałbym, że nie jest to jakiś najlepszy wybór. Jeśli chodzi o premię dla łuczników, to mamy tutaj 20% więcej normalnego ataku, oczywiście plus te 10% obrony. Z drugiej generacji łucznikiem jest nasza na przykład Fregar. Fregar daje nam 15% obrony i 15% obrażeń od normalnego ataku, więc tutaj powiedziałbym, że umiejętność Bahorna wygrywa z Fregar. Umiejętność trzecia Fregar nie jest wybitna, umiejętność czwarta jest dosyć słaba, przebudzenie jest dosyć słabe, no i tutaj wpadanie w szał ma naprawdę niski współczynnik obrażeń, więc teoretycznie mógłbym tutaj uznać, że zamiast Fregar byłby lepszy, jeśli ktoś chciałby go wcisnąć do jednostek strzelców. Mamy tutaj dużo większe obrażenia od Fregar, jeśli chodzi o wpadanie w szał. Mamy tutaj więcej procent obrażeń od normalnych ataków, więc kto wie, może zamiast Fregar lepiej byłoby sobie zrobić jakiegoś Bahorna. Natomiast jeśli przejdziemy do jednostek magicznych, ten bonus wydaje się dosyć słaby, bo mamy tutaj zmniejszone odnoszone obrażenia o 10%. Myślę, że większość osób wolałaby jakieś 20% większych obrażeń od umiejętności bohatera, ale mimo wszystko zmniejszenie odnoszonych obrażeń też nie jest złym bonusem, a powiedziałbym nawet, że jest to bardzo dobry bonus. Ponadto pamiętajcie, że mamy tutaj 2100 współczynnika obrażeń obszarowych, co bije na głowę obrażenia Bertranda oraz obrażenia Tohara. Oczywiście to nie jest tak, że Bahorn jest 1 do 1 lepszy od Tohara czy od Bertranda, bo raczej zależy to od rodzaju walki, jaką przeprowadzamy. Do bicia jednego legionu zdecydowanie lepsi będą Bertrand z Toharem, aczkolwiek sytuacja robi się ciekawa, jeśli chodzi o te właśnie obrażenia rozproszone, no bo wiemy, że Bahorn ma tutaj obrażenia obszarowe, natomiast reszta bonusów tutaj Bahorna nie jest jakaś dobra, nie zwiększa tych obrażeń dodatkowo. Więc tutaj może być bardzo ciekawa sytuacja, bo będziemy świadkami pierwszy raz w tej grze, gdy zobaczymy, czy faktycznie obrażenia, na przykład obszarowe, które są bazowo większe, wypadną lepiej na tle obrażeń w pojedynczy cel, ale w przypadku tego pojedynczego celu mamy naprawdę sporo procent, które te obrażenia podnoszą. Procenty, które daje nam Bahorn, nie mają tutaj absolutnie porównania z tymi procentami, które daje nam na przykład przebudzony Tohar. Także na pytanie, co okaże się lepsze, czy bazowe obrażenia obszarowe, które są teoretycznie większe, czy obrażenia w pojedynczy cel, które są mniejsze, ale mają mnóstwo procent, które je wzmacniają, na to pytanie poznamy odpowiedź już na polu walki, ale jakbym miał teraz strzelić, to powiedziałbym, że obrażenia obszarowe zawsze są w cenie. Umiejętność czwarta, tylko poczekaj. Podniesienie obrażeń Legion traci 50 punktów szału i rani wybrany Legion, współczynnik obrażeń 300, a także zyskuje opór, odnoszone obrażenia minus 10% przez 5 sekund. Ten efekt można aktywować co 15 sekund. Co do tej umiejętności, to powiedziałbym, że nie jest jakaś super. Po pierwsze, opóźnia nasze wpadnięcie w szał 50 punktów, więc teoretycznie jest to pół sekundy zbierania szału. Po drugie, ten efekt oporu, który jest raz na 15 sekund przez 5 sekund, jest to tylko 33% czasu trwania walki.
Jakbyśmy mieli to sobie zilustrować, to byłoby to 3% zmniejszenia odnoszonych obrażeń ogólnie. Wiadomo, zawsze coś, ale nie jest to jakiś mocny efekt. Możemy się również pozastanawiać nad tym, jak aktywować tę umiejętność. Podejrzewam, że odniesienie kontrataku to jest również odniesienie obrażeń, więc przy wejściu do walki otrzymujemy na sam start minus 10% odnoszonych obrażeń, więc teoretycznie nie jest to złe, ale czas trwania tej umiejętności pozostawia trochę do życzenia. Także jakbym miał ocenić tę umiejętność, to dla mnie ta umiejętność jest trochę taka dziwna, ale podejrzewam, że nawet od kontrataku będziemy mogli sobie aktywować ten bonus do zmniejszanych obrażeń. Jedyne co mnie boli tutaj to tracenie 50 punktów szału, ale z drugiej strony za koszt 50 punktów szału zadajemy obrażenia o wysokości 300 współczynnika obrażeń. Żeby wpaść w szał potrzebujemy punktów 1000. 1000 szału podzielić na 50 punktów daje nam 20. 20 razy 300 współczynnika obrażeń, no bo tyle razy 50 się mieści w 1000, daje nam obrażenia o wysokości 6000 współczynnika obrażeń. Szczerze, jak nad tym teraz pomyślałem, to jest lepsze do połkowania takiego niż Toharek. A Tochar jest naprawdę dobry do takiego wejścia do walki, zadania obrażeń i się wycofania. Szczerze, jak teraz sobie to policzyliśmy, to małym kosztem możemy zadać naprawdę spore obrażenia, tylko no, na papierze to wygląda całkiem spoko. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało w praktyce. Natomiast jeśli przechodząc do jego przebudzenia, ognista lanca po użyciu umiejętności spaliny, czyli po wpadnięciu w szał, Legion zyskuje skupienie normalnego ataku, wskaźnik krytyczny normalnych ataków, plus 30% na 5 sekund. Wiem, na pierwszy rzut oka jest to umiejętność dla łuczników, ale uwierzcie mi, że magowie również z tego skorzystają. Jedynie z tego słabo skorzysta piechota, no bo piechota i tak tych obrażeń za dużo nie zada. Kawaleria skorzysta z tego, ale tak średnio. Bardziej powiedziałbym, że z tego bonusu może skorzystać elfia kawaleria jak już, ale łucznicy i magowie jasne, że skorzystają z tego tutaj bonusu. Dlaczego magowie z tego skorzystają? Dlatego, że wiecie, Zejda sobie radzi naprawdę dobrze z Magrat w legionach magicznych, no a Bahorn daje nam o 5% więcej tego współczynnika. Więc kto wie, może teraz zobaczymy Magrat z Bahornem zamiast Zejdy, także tutaj jeszcze naprawdę mnóstwo testów przed nami. Jakbym miał ocenić Bahorna po zapoznaniu się z tymi umiejętnościami, to ogólnie myślę, że nie jest tragiczny. Myślę, że może znaleźć swoje miejsce w legionach magicznych. Może od biedy w strzelcach. Wiadomo, jak nie macie bohaterów do kawalerii, to i tam również go można będzie wcisnąć. Czy dałbym go do legionów piechoty? Raczej powiedziałbym, że nie, bo wydaje mi się, że jest dosyć miękki i nie ma żadnych tutaj procentów do HP. Żeby wam dać lekkie porównanie, Skogul ma tutaj 15% więcej PZ z wpadnięcia w szał. Ma również 10% PZ z umiejętności pasywnej, więc naprawdę Skogul jest dosyć tankowna. No a Bahorn pomimo tych bonusów do zmniejszania otrzymywanych obrażeń, pomimo tych bonusów do obrony, to powiem wam, że wydaje mi się, że będzie dosyć miękki w legionach piechoty. Na pytanie, czy warto go robić, jak ja bym mógł go sobie zrobić, to bym go sobie zrobił. Szczególnie, że dla takich low spenderów, którzy mało wydają i mają mało bohaterów, uważam, że każdy uniwersalny bohater jest na wagę złota. Jasne, swoimi umiejętnościami nie dorówna wyspecjalizowanym tutaj bohaterom poddany typ jednostki, ale jak nie macie bohaterów, a chcecie czasem wyjść sobie, nie wiem, kawalerią na 5 marszy, chcecie sobie wyjść magami na kilka marszy, chcecie wyjść sobie łucznikami na kilka marszy, no to myślę, że Bahorn powinien tę dziurę tutaj załatać. Aczkolwiek jak macie wszystkich bohaterów poddany typ jednostki, którym gracie, no to tutaj bym się zastanowił, no bo on nie wydaje się być jakiś wybitny w konkretnym typie jednostek. No chyba, że nada się jakoś do magów i faktycznie te obrażenia rozproszone będą wypadały lepiej na tle na przykład Tohara czy Bertranda, no to tutaj kto wie. Ale z drugiej strony, jak się nad tym zastanowić, to mamy tutaj 2100 współczynnika obrażeń. No a taki Waldyr, który jest bohaterem epickim, do którego dostęp ma każdy, ma tych obrażeń 2800, więc wiecie. Ale to jest właśnie to jest cena uniwersalności, tak? Waldyra sobie nie wrzucicie do łuczników czy do kawalerii, no a takiego Bahorna już będziecie mogli użyć wszędzie. Także tutaj coś za coś, ale myślę, że na przykład zamiast Fregar to może być lepszy. Tutaj na pewno trzeba będzie to przetestować.
Oczywiście nie mówię o jakichś testach 1 na 1, tylko o takich normalnych bitkach, o normalnych wojnach. No bo obrażenia obszarowe, których strzelcy z reguły nie mają, a Fregar sama w sobie jest dosyć słaba. Myślę, że tutaj Bahorn, być może właśnie Bahorn dzięki swoim obrażeniom obszarowym zajmie miejsce Fregar. Poza tym ma trochę wskaźnika krytycznego, ma trochę obrony, ma trochę ataku. Myślę, że do strzelców się jako tako nada, no i właśnie dałbym go na miejsce Fregar. Jeśli chodzi o magów, to być może dałbym go na miejsce Tohara, jeśli ktoś nie ma go przebudzonego. Więc magowie łucznicy na pewno trzeba będzie to przetestować, czy faktycznie Bahorn będzie grywalny w tych jednostkach. W piechocie raczej bym go nie widział, jeśli macie normalnych bohaterów od piechoty, chociaż z drugiej strony, kto wie, póki nie przetestujemy, to nie można powiedzieć, że na przykład z Mogro czy z Danfelem Bahorn by sobie nie poradził. Jeśli chodzi o drzewka talentów Bahorna, to ja widziałbym coś takiego. Tutaj oczywiście możecie sobie zamienić wrzącą krew na dług szału, żeby zyskiwać więcej szału. No i ogólnie u Bahorna szedłbym w drzewko umiejętności, no i zależy z kim go połączycie, bo jeśli połączycie go z magami, no to tutaj możemy sobie wziąć ten talent, natomiast jeśli gracie go z łucznikami, no to żeby nie tracić obrażeń od normalnego ataku, w tym wypadku wziąłbym sobie pomijanie życia. Resztę punktów wydałbym w drzewko PvP, no i ogólnie powiedziałbym, że tutaj rywalizacja jest spoko, 5% więcej obrażeń od normalnego ataku, łucznicy na tym skorzystają, magowie na tym skorzystają również. Tutaj kwestia preferencji, co chcecie wziąć, ja jednak postawiłbym tutaj swój wybór na 5% więcej obrażeń od umiejętności bohatera. No chyba, że połączycie go z jakimś, nie wiem, Syndrionem, no to wiadomo, wtedy jest to useless, ale raczej jakbym go łączył z Syndrionem, no to dałbym go na zastępcę. No i na koniec Armii Walecznych zaczynamy walkę z 1% więcej zadawanych obrażeń, no i co 10 sekund te obrażenia się zwiększają o 1%, maksymalnie do 3%. Także tak bym widział drzewko Bahorna. Wiem, że mamy tutaj Bertranda. Jedyna różnica między Bahornem a Bertrandem w drzewkach talentów jest taka, że Bahorn ma tutaj drzewko ogólne po lewej stronie, ale tak czy siak w drzewko ogólne bym tutaj nie szedł. Jeśli chodzi o artefakty, no to tutaj wiadomo, zależy z kim go połączycie, to tak musicie sobie dobrać artefakt. Ta sama reguła tyczy się oczywiście pupili. W tym filmie to by było na tyle. Na pewno postaci Bahorna będę się przyglądał uważnie, bo postać naprawdę mnie ciekawi, jak sobie poradzi taki uniwersalny bohater w różnych tutaj konfiguracjach, więc jeśli uda mi się zebrać kilka raportów w różnych konfiguracjach, to zrobimy sobie taki ogólny poradnik do Bahorna. Dajcie znać, co wy o nim sądzicie, czy planujecie go robić, czy raczej go sobie odpuszczacie, a może czekacie na testy, jak będzie wypadał na polu walki. Chętnie poznam wasze zdanie. Ja będę się tu z wami żegnał, wiecie co robić, trzymajcie się. Elo!